Chrzest Rusi Kijowskiej. Po śmierci Światosława I, księcia kijowskiego, rozpoczął się okres walk pomiędzy jego synami, z którego zwycięsko wyszedł kniaź Włodzimierz. Nowy książę Wielkiego Księstwa Kijowskiego Włodzimierz, doszedłszy do władzy dzięki pomocy drużyny wikingów oraz pogańskich elit w 980 roku, postanowił się zrewanżować. W miejscu starej świątyni, gdzie stał posąg Peruna, postawił nową, z całym panteonem bóstw słowiańskich. Czczono tu Peruna, Daszbocha, Horsa, Strybocha, Simargła i Mokosza. Kniaź z natury był okrutny, wojowniczy i rozpustny. Miał kilkanaście żon i podobno 800 konkubin. Po pewnym czasie zauważył jednak, że bez prowadzenia nowej państwowej wiary w miejsce plemiennych bóstw nie uda mu się zjednoczyć kraju. Poza tym Ruś Kijowska egzystowała wtedy praktycznie na zachodzie w otoczeniu państw chrześcijańskich – Polski, Węgier i Bizancjum. W 988 roku cesarz Bazylii II Bułgarobójca, zagrożony przez bunt Bardasa Fokasa, zwrócił się do księcia Włodzimierza z prośbą o udzielenie pomocy wojskowej. Włodzimierz wyraził zgodę pod warunkiem otrzymania ręki siostry cesarza Anny. Cesarz po otrzymaniu zgody Włodzimierza na chrzest i przysłaniu przez niego pomocy wojskowej wyraził na to zgodę. Jednak po zwycięstwie nad buntownikiem Bardasem nie zamierzał dotrzymać umowy. Dopiero atak Włodzimierza na Chersones zmusił go do realizacji obietnicy. I w ten sposób książę, a za nim cała Ruś, przyjmie chrzest. Do dziś istnieją kontrowersje co do miejsca i daty chrztu Włodzimierza. Część badaczy twierdzi, że chrzest odbył się w Kijowie 6 stycznia 988 roku w święto Objawienia Pańskiego. Inni opowiadają się za Chersonezem na Krymie. Ochrzcił się w cerkwi świętego Bazylego. Nieznający zaś prawdy mówią, jakoby ochrzcił się w Kijowie, inni zaś mówią o Wasylewie. Jak uważają niektórzy badacze, jeżeli chrzest odbył się w Chersonezie, to nie w roku 988, tylko rok później, ponieważ dopiero 13 kwietnia 989 roku udało się cesarzowi i Włodzimierzowi zupełnie zwyciężyć Fokasa w bitwie pod Abydos. Po zdobyciu Chersonezu na Krymie, okupowanego przez Fokasa, chrzcie i ślubie z siostrą cesarza, Włodzimierz miałby zabrać żonę Annę, chersoneskiego biskupa Tanazego, księży, relikwie świętych Klemensa i Teba oraz ikony i naczynia liturgiczne do Kijowa. Kniaź zmienił się całkowicie po przyjęciu chrztu i ślubie z Anną, siostrą cesarza Bizancjum, Bazylego II. Po powrocie do Kijowa zniszczył pogańskie chramy, wyrzucił własnoręcznie posąg Peruna do Dniepru i po przybyciu duchownych z Bizancjum nakazał przeprowadzić masowy chrzest ludności w Dnieprze. Zwycięzca Waregów i zjednoczyciel państwa stał się teraz pokojowym i miłosiernym władcą, choć ustanowił surowe kary za pozostawanie w wierze pogańskiej. W Kijowie wzniósł cerkiew dziesięcinną oraz założył pierwszą na Rusi szkołę. Hierarchicznie Ruś została podporządkowana patriarchatowi w Konstantynopolu i otrzymała metropolię w Kijowie. Pierwszym znanym z imienia jej ordynariuszem był metropolita Teofilakt, przeniesiony z metropolii Sebasty. Włodzimierz uczynił z chrześcijańskiego wschodniego rytu religię państwową. Małżeństwo z siostrą cesarza dawała Włodzimierzowi silną pozycję polityczną poprzez bliskie stosunki z Bizancjum. Największe miasta ruskie były w tym okresie jednymi z największych na kontynencie europejskim.
Na szczególną uwagę zasługuje budownictwo sakralne w Kijowie i w Nowogrodzie Wielkim tamtego okresu, którego część zachowana została do czasów dzisiejszych. Kijów stanowił początkowo metropolię w składzie patriarchatu Konstantynopola. I to właśnie patriarcha ekumeniczny dokonywał konsekracji głowy ruskiej cerkwi. Metropolita początkowo rezydował w Kijowie, następnie we Włodzimierzu, tymczasowo także w innych miastach. Chrześcijaństwo wzmacniało władzę księcia, przemieniając Ruś w silne państwo europejskie. Kościół na Rusi podlegał Konstantynopolowi i metropolitami Kijowa byli w pierwszym okresie zwykle Grecy. Ponad połowa spośród biskupów okresu kijowskiego to rdzenni Rusini. Kijów podtrzymywał bliskie kontakty nie tylko z Bizancjum, ale i z Europą Zachodnią. Utrzymywał kontakty z Rzymem. Świadczy o tym poselstwo z Rzymu w 988 roku, które przywiozło relikwie świętych Klemensa i Tytusa do Chersonia. 3 lata później przybyło poselstwo od papieża Jana XV. W 1000 roku posłowie papieża Sylwestra II przywieźli relikwie świętych Wita Apollinarego, Benedykta oraz innych świętych dla cerkwi, które masowo wznoszono na Rusi. Pewne znamiona organizacji wczesnego kościoła na Rusi, jak na przykład kościelna dziesięcina, nie wywodziły się z Bizancjum, lecz z zachodu. W Kijowie czczono także wielu zachodnich świętych, a ułożona na Rusi w XI wieku modlitwa do Trójcy Świętej wymienia świętych angielskich Albana i Botolfa, jak również francuskiego świętego Marcina z Tours. Są głosy, które upierają się nawet przy tym, że do 1054 roku, czyli do rozłamu chrześcijaństwa, ruskie chrześcijaństwo było bardziej łacińskie niż greckie. Niemniej ten rok 1054 pogłębi podziały między wschodem a zachodem, a Ruś kijowska pozostanie prawosławna. Zresztą sam kniaź Włodzimierz to święty Kościoła prawosławnego, podobnie jak jego synowie Borys i Gleb. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.